Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Hania wyciera buzi, wcina ogórasa. Witamy Was serdecznie. Krótka teraz była przerwa, nie? Będziemy się widywać częściej, obiecujemy. Dzisiaj przychodzimy z propozycją nową. Propozycją dla osób, które nie wiedzą, co zabrać do pracy, co przygotować jako posiłek. Dzisiaj będziemy robiły dla Was właśnie takie danie, a będzie to konkretnie co? Tortilla. Tak, będzie to tortilla, którą można przygotować zarówno jak i w domu, żeby zjeść i zabrać na spacer, do pracy, gdziekolwiek tylko sobie chcecie. Także dzisiaj dla Was to ugotujemy. Hanka mi będzie pomagała. Nie Hanka, tylko Hania. No, Hania szefowa. Hania szefowa. Dobra, zabieramy się do pracy. No to Hania teraz przedstawi nam produkty, których dzisiaj potrzebujemy. I lecisz. Cytryna, mięso, awokado, pomidor, sałata. Pieprz i sól. Przyprawy tutaj są, kochani, dowolne. My używamy pieprzu, soli i przyprawy do gyrosa. 2 jajka, majonez, olej i cytryna. Nie wiem co dalej. Natka pietruszki, mąka kokosowa, łuska babki jajowatej. Tutaj jest ważne, żebyście mieli łuskę łupinę babki jajowatej, a nie babkę płesznik, bo to się różni. No dobra, dzisiaj mięsko mamy z cyca z kurczaka, tak? Tak. Cyca. Z cyca. Dobra, najpierw przygotujemy wrapy, czyli naszą bazę do dania. Pa. No to Haneczka, Ty się zajmij teraz swoim ulubionym zajęciem, czyli wbij Jajka. jedno jajo. Potrzebujemy 2 jajka, ale będziemy wykorzystywać jedno całe jajko i jedno białko z jajka. Także ja teraz zajmę się tą trudniejszą częścią, ponieważ muszę oddzielić białko od żółtka. Udało mi się. Całe jajko? No, Super. bez żadnej skorupki. Dobra, i kochani, do tego wykorzystujemy jedno całe jajeczko i jedno białko z jaja. Żółtko sobie odkładamy. Hania, dodajesz teraz tak, sól. Szybciutko dawaj sól. Sporo tej soli. Dawaj, dawaj, dawaj. Dużo? No sporo. Dobra, wystarczy, już wystarczy. Teraz pieprz. I teraz, kochani, to trzeba bardzo porządnie zmiksować, aż... Nie, pieprz nie. Aż powstanie taka bardzo puszysta piana. Teraz, kochani, jak już masa jest taka bardzo puszysta i ubita, dodajemy serek śmietankowy. Ważne jest, żeby serek śmietankowy był w takiej temperaturze pokojowej, żeby on nie był wyciągnięty prosto z lodówki, tylko wyciągnijcie go sobie po prostu troszeczkę wcześniej. I znowu ponownie wszystko mieszamy. Hania, no to teraz wsypujemy mąkę kokosową szybciutko. Tak, mąka kokosowa. Wszystko wsypałaś? I teraz wsyp tak jakby połowę tego, tak? Łuskę babki jajowatej. Łuskę babki jajowatej, pamiętajcie, że tutaj dodawajcie sobie stopniowo. Tyle zostawiam. Tak, ponieważ no jajko jajku nie jest równe i to nie znaczy, że trzeba dokładnie tyle dodać łuski babki jajowatej. Ona bardzo zagęszcza masę, więc dodawajcie ją sobie stopniowo i zobaczycie, czy po prostu nie trzeba jej dodać troszeczkę mniej, tak jak mówię. To jest uzależnione od wielkości jaj. Tego? Tak, dodajemy jeszcze, bo mamy trochę... O, wszystko wsypałaś. Ty to jesteś agentka. Miałaś stopniowo to wrzucać. Okej, u nas wyszło idealnie. Nic się nie stało, że wszystko Nic się, wszystko jest ok. Blaszkę sobie wyłożyłam papierem do pieczenia i z powstałej masy uformowałam 2 takie bardzo cieniutkie placuszki. One muszą być naprawdę cienkie i równomiernie rozłożone. 2 placki, no bo tak jak mówiłam, nie mówiłam chyba, ja Wam podałam proporcje na 2 porcje, ale oczywiście makro podam Wam na 1 porcję, żeby nie było niedomówień. Także ja sobie przygotowuję teraz 2 takie placuchy. Piekarnik rozgrzałam już do 170 stopni i wkładam te placki na około, musicie też, to jest kwestia tego piekarnika, to jest kwestia piekarnika, musicie obserwować do momentu, aż placki zaczną się tak rumienić. U mnie jest to około między 5 a 7 minut, także bardzo krótko.
Kochani, tortylki już siedzą w piekarniku. Ja w tym czasie pokroiłam sobie bardzo drobno mięsko. Dodałam przyprawy, tak jak Wam mówiłam, ja dodałam przyprawę gyros i podsmażyłam na tłuszczu do miękkości. Teraz to będzie oczywiście dodatek do naszego. I teraz wiecie co, tak naprawdę to nie musi być kurczak, jeżeli nie przepadacie za mięsem. Może być to łosoś, wędzony, makrela, cokolwiek. Tak naprawdę środek, wypełnienie tej tortilli to jest tutaj takie pole do popisu, że szok. Bo można tutaj wszystko, co się lubi włożyć, nie? Tylko oczywiście wszystko trzeba policzyć. Dobra, teraz wyciągnęłam pestkę. Z czego, Hania? Z awokado. Z awokado. Przygotujemy sobie fajną salsę do tego. Nie, kochanie, bo ja to muszę pokroić, wiesz? Poczekaj. Nie bądź taka niecierpliwa, Hania. Jestem cierpliwa. Jesteś? Teraz tak, awokado kroję sobie w kosteczkę. Pomidorek też pokroję w kosteczkę. Hania, ty już możesz wciskać do tej miseczki sok z cytryny, wiesz? O, tak. Awokado jest mięciutkie. To zresztą widać. Co, nie masz siły? Czekaj. Wrzucamy teraz awokado do miski. Hanulka, weź teraz rączki, ja Ci pomogę, kochani. Ale mi się udaje. No pewnie, że Ci się udaje. Przecież jesteś zdolna dziewczyna. Pomidorasa, ja mam pomidora malinowego. Można go sparzyć, z tym, że ja już tutaj mam połówkę, więc jej nie sparzę. Obierę ze skórki. Gotowe, wiesz co, cytrynki trzeba dać dużo. Dzięki temu, że dodajecie też cytrynę, sok z cytryny, awokado po prostu nie ściemnieje. Mogę już zgniatać? Tak, tylko nie hałasuj mi tak mocno, dobra? Słyszysz, Hania? A Ty nie masz zgniatać, tylko mieszać to, bo to nie jest takie guacamole, jak robiliśmy. Tylko to ma być w kosteczkę pokrojone i pomieszane. I nie stukaj mi tak. Chcę guacamole. Teraz obieramy sobie pomidorka. Pewnie chcesz kawałek pomidorka, co? Tak. Hania to jest taka... Ja zawsze jak gotuję, to tutaj muszę mieć trochę w zapasie, bo Hania i tak zawsze mi coś podje, nie? Zawsze mi tu podjadasz coś. Nie stukaj tak, Haniulka. Już wymieszam. No poczekaj, teraz dodam Ci pomidorek. Ale trochę dla mnie. Tutaj im mniejsze kostki, tak naprawdę lepiej. Masz Trochę pomidorasa. Dzięki. Wcinaj. Im mniejsze kosteczki, tym lepiej, bo to będziemy wkładać do naszych wrapów, nie? Czekaj, ja Ci jeszcze troszkę. Ale już nie podjadaj mi, dziewczyno. Co Ty sobie wyobrażasz? A mogę tak odrobinkę spróbować tostem? Nie, poczekaj, bo to jeszcze nie jest gotowe, wiesz? Dodamy troszeczkę soli i pieprzu. Odrobinkę. Mama, mogę odrobinkę? No jak mam Ci nie pozwolić? Dodajemy tak troszkę soli. Oczywiście do smaku. Tu można też dodać fajne zioła prowansalskie. Hanuluś, myszko, dosyć. Ja pieprz bardzo lubię, także dodajemy. A jak będzie gotowy, to mogę spróbować? No jasne. Bo nawet jak spróbowałam już, to bardzo jest dobre i chcę jeść. Okej. Teraz pokroimy sobie natkę. No to tylko awokado, taką odrobinę. Hanulka, bardzo Cię proszę, nie przesadzaj, tak? Dobra, moje siekanie nie jest profesjonalne, no ale ja profesjonalistką w gotowaniu nie jestem. Dodajemy pietruchę. To będzie pycha. Tak, to będzie pycha. Zaraz wyciągamy z pieca nasze tortille i robimy wrapy. Tortylki mamy już upieczone. Wyglądają one u mnie tak. Podpieczone z jednej i z drugiej strony. I warto to robić, póki one są ciepłe, bo dzięki temu są jeszcze bardziej elastyczne i można je łatwiej zawinąć. Hania, teraz bierzesz tak, łyżeczkę płaską majonezu, kochanie, majonezu, szybciutko.
Oczywiście my tutaj musimy przygotować, długi proces, smaruj po całości. Smaruję całość tak majonezem, kładę liść sałaty, nakładam połowę porcji mojej salsy Fajnie się tym i połowę mięska, który usmażyłam i to, kochani, po prostu zawijamy w całość. Teraz dajemy liść sałaty. Mogę ja to położyć? Dawaj teraz połowę tego wrzucaj, włóż to do majonezu. Tutaj tak kładź na środek, tak? I na to dajemy mięsko. Tak nie ulizuj tego, Haniu. Jeszcze tu trochę brak. Jasne. Dobra, połowa. Bo jak oblizałam łyżeczkę, bo łyżeczka była i oblizałam, to będzie na maksa dobre. Co? Co, Hania? Czaisz się do mojego wrapa? Kochani, mój wrap jest gotowy. Bardzo proszę, wygląda tak. Pokażę Wam go bardzo dokładnie, żebyście widzieli, że prezentuje się naprawdę smakowicie. Ja już się nie mogę doczekać na niego. Hania również. Oczywiście zrobiłam 2 po to, żeby z Hanią się podzielić. Nie? Chcesz ugryźć? Dobry? No ale tylko to. Zaraz Ci dam całość, bo teraz mi zjesz i nie będę miała co pokazać. Kochani, moja propozycja dla Was na danie na wynos naprawdę jest smaczna, nie jest skomplikowana, nie jest zbyt trudna w wykonaniu, więc myślę, że każdy sobie z nią poradzi. Jeszcze raz Wam pokazuję, jak wygląda już tutaj ugryziona przez moją szefową. Życzymy Wam smacznego i zdrowego przede wszystkim. Jedzcie zdrowo, odżywiajcie się tak jak trzeba, dbajcie o swoje zdrowie przede wszystkim. No i co, widzimy się już niebawem również z jakąś fajną propozycją dla Was. Pa, pa.